Hej, dzisiaj pragnę przybliżyć Wam markę Danessa Myricks Beauty. Marka, która moim zdaniem jest taka trochę inna niż wszystkie, taka nietypowa, jedyna w swoim rodzaju. Jej kosmetyki przeplatają się w zasadzie na tym kanale od lat, ale miałam do tej pory raczej kilka takich sprawdzonych swoich rzeczy. Dzisiaj mam trochę nowości, chciałabym przetestować je razem z Wami i są to nowości takie faktycznie rynkowe i po prostu nowości dla mnie, rzeczy, których jeszcze nie miałam okazji używać. Wszystkie te produkty pochodzą ze sklepu Bangerhead, więc jeżeli coś Was zainteresuje, to na dole macie linki do każdego z tych kosmetyków. To są linki afiliacyjne, co oznacza, że jeżeli kupicie coś z tego linku, to ja dostaję drobną prowizję od sprzedaży tych produktów. Jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie jakieś zakupy na Bangerhead, to skorzystajcie z mojego kodu Sylwia10. On obowiązuje przy zakupach od 200 zł i jest ważność do końca października, więc warto sobie zapisać i spokojnie swoją wishlistę tworzyć. Na dole wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Przechodzimy do makijażu. Zapraszam. Zaczniemy już się malować i w międzyczasie będę Wam o tej marce opowiadała. Pierwszym produktem, który chciałabym Wam pokazać i przetestować, który w zasadzie już znam, jest to Blurring Balm, taka baza blurująca, przedłużająca mat na skórze, w pięknym opakowaniu z taką łyżeczką, zobaczcie, z takim aplikatorkiem. I to ma właśnie formę takiego kremo, balsamu, czegoś takiego. Ja mam akurat to w formie takiej próbki, więc wykorzystam sobie póki co próbkę, bo szkoda mi, wiecie, używać nowego. I jest to baza, która ma taką kremową, delikatnie masełkową konsystencję, ale w trakcie rozcierania, słyszycie to? Ona się robi taka suchawo-pudrowa. Bardzo ciekawa jest ta konsystencja. Ja nałożę sobie może na połówkę twarzy, żebyśmy zobaczyli, czy będzie jakaś różnica po prostu widoczna. I ja od tej bazy używam już od jakiegoś czasu i faktycznie mogę stwierdzić, że robi różnicę. Przy cerach tłustych, mieszanych, takich, które mają rozszerzone pory, czy teksturę widoczną, faktycznie trochę tą skórę tak wygładza, bluruje i przedłuża mat. Ważne jest, aby nie użyć jej za dużo, bo jak użyjemy za dużo każdej bazy, to robi nam odwrotny efekt niż zamierzony. No może sobie też tak eksperymentalnie trochę pod oko. Zobaczymy, czy też pod okiem może coś będzie nam tutaj blurować, no bo jak ma blurować, to może zmarszczki też, nie tylko pory. I myślę, że już możemy pierwszą taką różnicę zauważyć, że z tej strony buzia się bardziej błyszczy, świeci i te pory są trochę bardziej widoczne tutaj, a z tej strony buzia jest taka bardziej płaska, bardziej satynowa, może niekoniecznie matowa, ale faktycznie ten blur jest bardziej widoczny. Z bliska tutaj pory. I tutaj, no jest różnica. Jest to widoczne. Jak nałożymy sobie podkład, to później sprawdzimy jeszcze z podkładem. Ta baza zawiera technologię Absolite, która ma pochłaniać właśnie to sebum. Tą technologię zawiera również blotting powder od LH Cosmetics, może kojarzycie z mojego kanału. I jeszcze jeden produkt od Danessy, który później pokażę. No i właśnie dzięki temu skóra ma przedłużony mat, ma efekt wyblurowania i ma też być trochę podbite krycie podkładu. Danessa ma w swoim asortymencie również podkłady i korektory. Ja akurat nie mam nic z tych nowości do przetestowania, więc użyję sobie sprawdzonego Lancome Ton Idol. Aczkolwiek jeden z jej podkładów mam, z tym, że on na Bangerhead nie jest dostępny i w ogóle jest tak trudno dostępny i też jest taki specyficzny, wydaje mi się, że bardziej dla osób takich, wiecie, wtajemniczonych dobrze w makijaż niż dla, no nie wiem, amatorów, tak brzydko mówiąc, więc może nie będę go pokazywać. Nałożymy sobie trochę podkładu i zobaczymy, jak z podkładem takim sprawdzonym moim będzie prezentować się skóra właśnie z bazą i bez. Nakładam sobie ten podkład pędzelkiem i to też jest pędzelek z Bangerhead. Get It Covered, taki fajny, puszysto zbity i do podkładu i też bardzo fajny do kremowego konturowania albo do kremowego różu. Ok, i nałożę sobie jeszcze korektor i nałożę z tej samej serii, czyli też Lancome Ton Idol Ultra Wear, ale zobaczcie, że już ja widzę. Nie robiłam nigdy takiego testu, chociaż tej bazy używam już od dawna, ale dopiero teraz zauważam taką różnicę, widzicie? Tutaj się skóra bardziej błyszczy, tu jest bardziej satynowa, z bliska możecie sobie zobaczyć, jak prezentują się pory skóry. No ja widzę, że tutaj są one znacznie większe, tu są mniejsze. Zobaczymy właśnie jeszcze jak korektor pod okiem. Czy będzie jakaś różnica pod okiem? Nałożę sobie trochę palcem. Może nałożę tak właśnie pod całe oko, żeby po prostu zobaczyć tą różnicę, czy jakaś różnica będzie. I wklepuję.
Ogólnie ta baza, którą mam, ona jest dosyć sporej pojemności, a jej naprawdę malutko się używa. To jest w ogóle odcień 1, taki transparentny, bo tam też są trochę ciemniejsze, bo Danessa Myrick sama jest ciemnoskórą kobietą, więc tworzy też produkty dla osób i z słowiańską urodą bardzo jasną, jak i tą ciemniejszą. I tutaj mamy 18 gramów, aczkolwiek widziałam, że te Blurring Balm na Bangerhead są również dostępne w takich zestawach, na przykład zestaw mniejszy Blurring Balm i na przykład jakiś róż, czy już nie pamiętam co tam było, ale są też takie zestawy, gdzie ten Blurring Balm jest mniejszy, więc może warto sobie takim zestawem się zainteresować. Okej, jak to wygląda pod okiem? Ej, powiem Wam, że naprawdę jest różnica. Aż jestem zaskoczona, bo nigdy nie testowałam pod tym kątem tej bazy. I w ogóle się wydaje jakby faktycznie nie wiem czy samo krycie, ale mniej odbija z tej strony światło, więc i nawet to takie jakby tutaj zapadnięcie jest mniej widzicie to? Jakby jest mniej widoczne, jakby kolor był troszeczkę taki inny. Ja słuchajcie, widzę różnicę. Na żywo widzę różnicę, że te linie są mniej z tej strony takie wyraźne i mniej zaznaczone. Nice! To jeszcze bardziej tą bazę polubiłam. No, muszę potestować właśnie też pod kątem innych może korektorów pod oczami i tak dalej, ale to ma potencjał nie tylko na twarz, słuchajcie, ale i pod oczy. Zanim się przypudruję, chciałabym jeszcze użyć tego różu z tej samej serii jakby Yummy Skin, jak ten Blurring Balm. I to też jest Blurring Balm Powder, tylko to jest flushed, czyli no właśnie jakby róż. I co mnie w tym różu bardzo zaintrygowało, on jest takim kremowym różem, już tutaj zdążyłam sobie go pomacać, to, że on tutaj jest śliździutki jak masełko, i tu zaczynam go rozcierać i on się robi jak puderek. No po prostu ta konsystencja jest jakaś taka jedyna w swoim rodzaju, no sensorycznie po prostu tak satysfakcjonująca. I teraz tu jest taka gładź, jest po prostu gładziusieńko, jedwabiście i nie ma takiej lepkości, jak często mamy po użyciu kremowych bronzerów czy kremowych róży, więc też jest to coś bardzo ciekawego. Ten róż również ma tą technologię Absolite i on ma być, to co mnie właśnie bardzo zaintrygowało, redukujący teksturę, blurujący, więc myślę, że dla i skór dojrzałych, i skór porowatych, skór, które mają jakieś niedoskonałości na policzkach i kremowe produkty zawsze je podkreślają, no to może być po prostu, no hicior, po prostu może być hicior, więc spróbujemy sobie. Ja może użyję sobie takiego pędzelka Duo Fibera, wezmę sobie tak bezpośrednio z opakowania i trochę sobie odbiję, to ma, zobaczcie, krycie takie porządne i nakładam. Czy to mi da faktycznie jakiś blur? No rozciera się to jak marzenie. Zero Plum. Powiem Wam, że to ma potencjał być takim no jakby viralowym produktem, bo on, no zobaczcie znowuż, jest coś inne w swoim rodzaju, tak? Czyli mamy kremowy róż, ale który ma wygładzać, który ktoś pomyślał o tych wszystkich cerach, które potrzebują wygładzenia i wyblurowania, bo nie tylko pory tutaj przy nosie potrzebują, ale właśnie policzek też często potrzebuje bluru. Jestem mega ciekawa, jak to by wyglądało na dojrzałych skórach, albo na takich porowatych trochę bardziej. Ale u mnie też tej tekstury trochę jest na policzku, raczej jakieś takie wypukłe rzeczy. Trochę wyblurował, słuchajcie, jest taki efekt na skórze z bliska, jakby był jakiś taki leciutki filterek, wiecie, filterek z Instagrama, że jest taka świetlistość, takie nawilżenie na tej skórze, coś tam się błyszczy, ale jest taka zmiękczona ta tekstura, ta faktura skóry. Nie wiem, czy jest to jakiś super efekt wyblurowania, ale na pewno nie podkreśla tekstury, nie podbija tej tekstury i jej nie uwydatnia. Ja mam w ogóle go w odcieniu Rosen Brunch. Przepiękny odcień. Tu wygląda trochę jak takie drzewo herbaciane, róża herbaciana. Na policzkach wypada troszkę bardziej tak cukierkowo. Delikatnie koralowo, brzoskwiniowo, coś tak pomiędzy. Piękny. Danessa wyszła niedawno z mega ciekawymi paletami Groundwork. I są to palety, tutaj mam akurat wersję Blooming Romance, zobaczcie, prezentuje się w ten sposób. I są to palety trochę nietypowe, bo to nie są tylko palety cieni do oczu, tylko to ma być paleta wielofunkcyjna do oczu, brwi, twarzy i ust. Jak to jest możliwe? No właśnie tak, że tutaj te kosteczki
mają dwie różne formuły. Te wąskie takie paseczki to są takie klasyczne pudrowe jakby cienie, natomiast te większe kostki to jest coś między pudrem a pomadą. I za to kocham Danessę Myricks, właśnie, że ona wymyśla takie crazy rzeczy. Jakiś czas temu oglądałam jej live'a, ona prowadziła swego czasu takie live'y edukacyjne i tam ktoś ją zapytał podczas tego live'a, jakiś komentarz dostała, czy mogłaby wypuścić jakąś maskarę, czy jakąś kredkę do oczu, chyba maskarę. I ona powiedziała, że no wiesz, że tego jest dużo na rynku, nie? A ja się fascynuję tym, czego lubię wypuszczać, czego jeszcze nie ma. I właśnie za to kocham Danessę Myricks, nie? Więc mamy tutaj właśnie taką paletę nietypową i jest wersja Groundwork, taka ta jedynka, ta pierwsza wersja brązowa i ona moim zdaniem będzie właśnie idealna do podkreślenia brwi, do podkreślania oczywiście oczu i do konturowania. Ta będzie fajna do oczu, do konturowania i do ust. Sprawdzałam też te ciemniejsze odcienie, bo te są takie ewidentnie różowo, brzoskwiniowo, ceglane, takie wpadające w te takie różowe, fioletowawe nuty, ale te brązowe mi się wydawały całkiem spoko, właśnie mówię, może do brwi, może do konturowania, ale one też mają w sobie jakiś taki, o widzicie, wzięłam sobie ten i on ma też taką fioletową trochę nutę w sobie, taką czerwonawo-fioletową, więc one do brwi nie do końca. Możemy sobie twarz wykonturować, ale do brwi sobie zrobię po swojemu, ok? I przechodzimy do tej palety. No właśnie tak się zastanawiam, czy sobie jeszcze nie spróbować delikatnie się wykonturować. Spróbuję sobie tym takim najciemniejszym brązem. Użyję sobie w tym celu takiego pędzelka jak do podkładu, tylko w wersji mini. Nakładam sobie trochę tej najciemniejszej pomady, czyli XO. No mega to jest ciekawe. Może zacznę od czoła, jak nie wyjdzie, to wiecie, będę mogła sobie zakryć grzywką. Tak, bo to ma takie lekko fioletowe nuty, więc zależy dla jakich tonów skóry po prostu. Ale generalnie jako konturowanie to wygląda spoko. Rozciera się to bardzo, bardzo dobrze. Nawet na przypudrowaną skórę. Próbuję sobie dołożyć trochę na policzek. Żeby było trochę więcej tutaj definicji. Bardzo ciekawa jest ta pomada. Powiem Wam, że konsystencja jest taka niespotykana, bo faktycznie no jest to jakieś takie kremowe i rozciera się jak kremowy produkt, ale on jest suchy, tak jakby, no, nietypowe, bardzo nietypowe. Fajnie wygląda ten policzek. No ewidentnie widać, że ma takie fioletowe w sobie nuty, ale no myślę, że przy ciemnych karnacjach to jako róż pięknie by to wyglądało. Przejdziemy sobie teraz do jakiegoś takiego kolorku, może trochę tego, może trochę tutaj sobie dołożę. No zobaczcie, to się tak przyjemnie używa. Mało się tego nakłada na pędzel. Nie ma to też takiego mocnego krycia. Może sobie użyję tego Dream jeszcze trochę tutaj. Ok, przejdźmy sobie do makijażu oka. No i okej, na swoją ochotę w ogóle. Wszystkie te kolory są obłędne, bo one są takie tutaj niby brązowe, ale trochę fioletowe, trochę różowe. No, mam ochotkę na każdy z nich, dosłownie. Może zaczniemy sobie od tych kostek. Abracadabra. Ciekawe, czym to wygodniej by było aplikować, czy pędzlem, czy palcem. Nakładam na pędzel i on faktycznie jest tak jakby minimalnie się posklejał, jakbym właśnie używała czegoś bardziej kremowego. Nakładam sobie to w załamanie. Zobaczcie, że to jest ten kolor. On wypada na oczach trochę, tak mi się wydaje, że trochę inaczej. Abracadabra. Ok, zaznaczam sobie też kąciki zewnętrzny i wewnętrzny i dolną powiekę też. No, przyjemnie się tymi pomadami pracuje. Wiecie, to tak jak trochę jakbyśmy używali cienia, który się w ogóle nie sypie, albo używali takiego płynnego cienia w płynie, ale takiego, który już jest rozblendowany, więc po prostu kompletnie nie trzeba myśleć nad tym, co się tutaj robi. Przejdźmy sobie do tego jasnego, może właśnie tego pudrowego. Zaznaczę sobie nim wewnętrzny kącik. Jakie on ma w ogóle krycie? Jest ok, ale to nie jest taki, wiecie, powalający pigment, sypiący się czy coś. Jest fajny, rozjaśniający kolor. Mega fajne jest też w tej palecie to, że można powyciągać sobie te kosteczki. Można je, wiecie, one są na magnes.
można je przearanżować, można je pozamieniać, można je wymienić i tak dalej, super. Teraz użyję sobie tego lekko brzoskwiniowego Desire, czy takiego rudawego, trochę ceglanego i tutaj sobie zaznaczę może wewnętrzny kącik. Tak się chcę trochę tymi kolorami pobawić, w sensie połączyć je, popatrzeć jak one wypadają jeden względem drugiego. No ten ewidentnie widać, że jest cieplejszy, taki brzoskwiniowo-ceglany. No, fajnie się budują, na tej pomadzie to już w ogóle fajnie. I może w zewnętrzną część weźmiemy sobie Love Sick. I może najpierw trochę tej pomady, ona jest taka piękna, trochę burgundowa, takie wino. I trochę sobie jej dołożę tu. Fajnie, fajnie. Na pierwszy rzut oka ta paleta się wydaje, że te wszystkie kolory są takie bardzo do siebie zbliżone, ale na oko jednak inaczej wypadają, że tutaj ten i ten są takie bardziej właśnie ciepłe, czerwonawe. Tamten poprzedni taki chłodny, prawie że taupe. I zagruntuję tym samym kolorem, tylko suchym. Też Love Sick. No. Teraz to mamy tutaj krycie fest. Widzicie to? Biorę sobie Dreamy, tylko ten suchy Dreamy i nałożę sobie może tutaj tak palcem. Zobaczę też jak się on nakłada paluchem. Widać różnicę w tych kolorach, natomiast one wypadają trochę inaczej na oku niż są w palecie, więc trzeba to wziąć pod uwagę, gdzieś tam sobie wyuczyć się tych kolorów, żeby wiedzieć jaki efekt uzyskamy. Skuszę się jeszcze, aby spróbować zrobić kreskę, taką typowo kreskę i może użyję właśnie tego najciemniejszego. Jak to się będzie aplikować? No na pewno te pomady, one są takie pudrowe, więc dadzą nam efekt taki miękki. Myślę, że do kresek dla amatorów to będzie w ogóle idealna formuła, bo przez to, że nie jest też mocno kryjąco, to nie robi jakichś takich ostrych krawędzi, przez to też nie widać naszych jakichś tutaj pomyłek i niedociągnięć. Da się zrobić kreskę, ale właśnie bardziej taką miękką, rozmytą. Zobaczcie, jak wsadzam sobie, czy to widać, jak wsadzam sobie właśnie do opakowania pędzel, to zostaje taki ślad wgłębiony, więc widać, że jest to raczej taka miękka konsystencja. Nie jest całkowicie sucha. Ten kolor mi dodał takiej fajnej głębi, ale w tym make-up wciąż jest taki miękki, taki rozmyty. I myślę, że mamy to. Nie wiem, czy jestem w pełni przekonana do kolorów, które wybrałam, bo chciałam popróbować sobie różnych odcieni i nie wiem, czy ta kompozycja kolorystyczna mi się podoba, ale niemniej sam makijaż jest jak najbardziej spoko, ale żeby nie było tak smutno i matowo, mam jeszcze coś, co jest bardzo ciekawe. Danessa Myricks słynie również ze swoich multichromowych produktów i ma ona w swojej ofercie, wypuszczała takie limitowane palety z cieniami właśnie multichromowymi. Są też takie cienie w płynie multichromowe i płateczki. To są Chrome Flakes, tak się nazywają. Ja mam akurat w odcieniu Monarcha. I to są takie, to jest tak jakby folia zatopiona w żelu, czyli mamy tutaj też na zasadzie takich płateczków foliowych, które możemy stworzyć w formie takiej tafli, albo je sobie tak rozproszyć i mieć takie nieregularne, takie, no właśnie płateczki, bo to nie jest brokat, bo brokat zwykle ma taki regularny kształt. To leży bardziej płasko, mocniej odbija światło i właśnie ma takie nieregularne kształty. I myślałam, aby nałożyć sobie ten produkt tutaj na dolną powiekę. Myślę, że mogliście o tych Chrome Flakesach słyszeć, bo też widziałam, że niektóre marki próbowało zrobić, no taką wiecie, tańszą wersję, ale nie do końca. Musimy sobie zdawać sprawę, że multichromowe pigmenty i folie są po prostu bardzo drogie w samej produkcji, więc produkt też będzie drogi. Wytuszowałam rzęsy, żeby mieć taki prawie ostateczny efekt. No i zobaczcie, że te płateczki wyglądają po prostu przepięknie tutaj. I z tej perspektywy, jak patrzę, mają odcień taki różowo-fioletowy, więc całkiem fajnie tutaj się łączy z tymi kolorami na oku, ale jak się tutaj spojrzy w opakowanie, to tutaj widzimy też taką brzoskwinkę, takie złotko. No i właśnie ona z jednej perspektywy, może będzie widać. Ja z tej perspektywy widzę teraz więcej nut żółtych i takich zielonkawio-złotych, a tu jest znowu róż. Zobaczcie. Ciach. O, widzicie to?
No kocham multichromy po prostu. Coś pięknego. No i słuchajcie, to co jest ciekawe, to to, że można teoretycznie tą paletę używać również na usta. Za chwilę sobie to sprawdzimy, tylko wykończymy sobie jeszcze makijaż, tutaj linię wodną. No i tutaj jest taki produkt, który prawdopodobnie już znacie z kanału. Jest to Color Fix od Danessy Myricks. Mam tutaj taki w innym odcieniu, takim bardziej marchewkowym. I te Color Fixy to są, ja na to mówię farbki, ale to tak naprawdę są jakby płynne pigmenty, tak jest napisane na opakowaniu. I to jest produkt, który można na wiele różnych sposobów używać, bo może to być jako cień do powiek, możemy użyć jako bazę pod cienie do powiek, żeby podbić na przykład kolor. Możemy używać na linię wodną, możemy malować tym kreski, możemy nakładać na usta, na policzki, możemy mieszać z innymi produktami, żeby zmieniać ich kolor, odcień, tonację, jasność, ciemność i tak dalej. Ja mam akurat tutaj takie matowe, które zastygają na matowo, ale te Color Fixy występują również w wersji glaze, czyli takiej jak błyszczyk, więc można używać właśnie jako błyszczyk na usta albo robić efekt mokrego policzka czy mokrych powiek. Są też wersje metaliczne, są nudziakowe, więc jest ich ogrom, jest mnóstwo kolorów, więc zerknijcie sobie tam. No właśnie ja bardzo lubię tą białą jako taką bazę, jako biały eyeliner, bo to jest najlepszy biały eyeliner, jaki kiedykolwiek mieliście, słuchajcie. Jest to zdecydowanie coś do zabawy makijażem, skoro można na tak wiele różnych sposobów tego używać, no to właśnie pobudza wyobraźnię. Ja też często rozjaśniałam sobie różne inne kosmetyki tym, rozjaśniałam sobie eyelinery, rozjaśniałam sobie pomadki, podkłady nawet i tak dalej, więc dziś sobie zmieszamy właśnie ten biały i pomarańczowy, a tym odcieniem Carrot Cake Danessa Myricks bardzo często robiła color correcting przy ciemnych karnacjach, więc taka ciekawostka. Ja bym sobie chciała stworzyć taki delikatnie pastelowy pomarańcz. Zobaczcie, taki piękny pastelowy pomarańcz mi powstał. Nałożę sobie na linię wodną, aczkolwiek wiecie co, pomyślałam sobie, że ta paleta też mogłaby się fajnie na linię wodną sprawdzić. Właśnie te pomady, jestem ich ciekawa. Więc na jednym oku sobie zrobię tak, na jednym tak, potem to jakoś wyrównam. Użyję sobie właśnie może tej pomady. I wydaje mi się, że ona może stworzyć taki fajny, miękki efekt na tej linii wodnej. No i tak właśnie się dzieje. Tu mi wypada bardziej tak rudawo, ale w każdym razie tak, zobaczcie, że linia wodna zrobiła się taka trochę bardziej przyciemniona. Jest taka głębia, ale taka miękka głębia. No bardzo mi się to podoba. I chyba do tego makijażu bardziej podoba mi się to oko, więc to sobie również pokryję. I słuchajcie, ponoć to można też używać na usta. Więc musimy sobie to sprawdzić. I na początku użyję sobie, wezmę jakiś malutki pędzelek i użyję sobie Allure, tego, którego używałam na początku, tej pomady i zrobię sobie taki lekki kontur, bo on ma w sobie taki chłodek, więc do tego powinien się dobrze nadawać. Mega wygodnie się go używa. Zobaczcie, że od razu usta zyskały tą definicję fajną. Super, do konturowania rewelacja, ale chcę też sprawdzić to na usta, więc co by mi tutaj pasowało? Może Bliss? Taki? Tak, ale to nam da raczej taki miękki efekt przegryzionych ust, takiej bardzo dokładnie roztartej pomadki. Ładnie to wygląda. I jeszcze użyję sobie pędzelka, żeby sprawdzić, czy da się to nałożyć jak typową pomadkę. Bliss. Piękny kolor. No nie daje to taki efekt pełnego takiego krycia, takiej mocnej definicji jak szminka, ale no nie mogę ukrywać, że ten efekt jest bardzo ładny. Taki właśnie miękki, pudrowy, trochę jak te takie wszystkie koreańskie pomadki, albo te chińskie, na przykład z Flower Nose. One też są, wiecie, w konsystencji niby mokre, ale później jak się je rozciera, to taki efekt pudrowy dają. To od razu daje taki pudrowy efekt. No nie jest to takie śliskie jak pomadka, ale też nie jest w 100% jak puder, że ma w sobie jakąś taką aksamitność, trochę bardziej komfortową niż gdybyśmy nałożyli po prostu stricte cień do powiek na usta. Więc ciekawe. Nałożę trochę błyszczyka na to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie trzymało, czy to się zaraz pozbiera jakoś w zmarszczkach. No nie, no ładnie to wygląda, ale dla takiego właśnie miękkiego, edytorialowego troszkę efektu. Nice. I spójrzcie, że ledwo skończyłam nagrywać, jeszcze w sumie nie skończyłam, ale już widać, że z tej strony dużo mocniej się świecę.
niż z tej strony. Tu jest taki bardziej wygładzony, wyblurowany efekt i te świecenie też jest mniejsze, więc faktycznie ta baza coś robi. Napiszcie, czy któryś z tych produktów Was zainteresował. Co w ogóle myślicie o marce Danessa Myricks? Może mieliście jakieś inne jej kosmetyki? Napiszcie, co myślicie. Jeżeli coś Was zainteresowało, to pamiętajcie, że na dole macie linki i mój kod rabatowy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jak lubicie takie testy mniej znanych, mniej popularnych marek, zostawcie mi kciuka do góry, a marce Bangerhead dziękuję za podesłanie tych nowości. To tyle, moi drodzy, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.